Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie, jakie będą plany, jakie będą działania podjęte w 2024 roku. Jak to wyjdzie, zobaczymy w praniu, bo obietnice obietnicami, a różnie to bywa. Także zapraszam na film. Jedną z rzeczy, którą chciałbym zrobić, to jest właśnie ten płot. Jak widzicie, w sezonie zimowym są u mnie dosyć duże wiatry od Atlantyku. No i w związku z tym co jakiś czas, co 2-3 sezony po prostu jeden z tych paneli zostaje zniszczony. No ale konstrukcja też właśnie tych paneli sosnowych nie jest zbyt dobra, także jak ktoś nosi się z zamiarem postawienia takich paneli u siebie, to raczej odradzam. Przy silnych wiatrach po prostu 2-3 sezony i jest panel do wymiany. My już tutaj mieszkamy od 2015 roku, także zaczyna mnie to powoli męczyć. Myślę o jakimś bardziej stałym rozwiązaniu, jakiś murek. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam też w planach coś porobić we własnym zakresie, jakieś betonowe różne rzeczy i zobaczymy, co z tego wyniknie. A tutaj, jak widzicie, zwłoki panelu. Także to jest jeden z tematów. Następny z tematów, który chciałbym poruszyć w tym roku, to wymiana tej rynny. Tego na filmie nie widać, ale ta rynna opada z prawej strony na lewą. Tutaj poprzedni właściciel po prostu nie zrobił ewakuacji dla wody, także tutaj się ta woda gromadziła, no i potem sobie przeciekała na mur od domu. Tu w zeszłym roku przed zakończeniem sezonu zrobiłem taką prowizorkę, przewierciłem dziurę, żeby ta woda sobie spokojnie odpływała, no ale jak widzicie, to jest po prostu prowizoryczne, żeby po prostu woda nie naciekała. A tu jak widać jest kilka elementów tej rynny. Ona chyba nie była zacynowana, także że to sobie tam przecieka, a poza tym korozja trochę zjadła. Także że myślę, że to jest dobry moment, żeby ją wymienić w tym sezonie. Następny motyw to schody. Ja mówiłem o nich w zeszłym roku. Jak widzicie, za dużo się w kwestii schodów nie zmieniło. Nadal są te tutaj prowizoryczne schody, które były tutaj od początku, jak się wprowadziliśmy. No a że są, powiedzmy to sobie, obrzydliwe, to chciałbym je wymienić. Tu też zakupiłem dębowe słupki. Z tego względu, że jeżeli chodzi o ten tutaj element, jeżeli na tym by spoczęły ciężkie schody, nie wiem, czy ta konstrukcja by wytrzymała, dlatego chcę je wesprzeć w tym miejscu takimi słupkami. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. A tutaj zrobić taką wnękę na jakiś odkurzacz na przykład, inne tego typu materiały do sprzątania, żeby po prostu nie były na widoku. Następny motyw to właśnie te schody. Prawdopodobnie będę je kleił stopnie sam. Tu kwestię wymyśliłem sobie, że to będą takie panele dębowe. Na front wklejka taka, no i potem z parkietu dębowego doklejki. Tak by miały wyglądać te stopnie. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. No i tutaj jeszcze moja żona sobie zażyczyła taką szklarnię, powiedzmy sobie kilkusezonową. Zobaczymy, jak się będzie też sprawować ona w ogrodzie. To, że mamy już marzec 2024 nie znaczy, że ja coś tam nie działam w ogrodzie. W lutym zachęcony wysokimi temperaturami między 12 do nawet 18 stopni zacząłem coś działać. No i plan jest taki, tutaj żywopłot został przeniesiony i z sąsiadem postawimy tutaj murek. Z tego względu, że tak po prawdzie to taki żywopłot to jest co roku praca, trzeba go przycinać, a sąsiad też miał przy przycinaniu z 2 sezony temu wypadek, także stwierdziliśmy, że tutaj sobie właśnie postawimy murek.
Natomiast 10 metrów żywopłotu ja już usunąłem właśnie w lutym, a tu jak widzicie już jest przygotowany otwór pod mur. Murek właśnie na tym etapie i potem prawdopodobnie jakieś ogrodzenie, ale to też jest kwestia rozwojowa. Także wiadomo, wszystko kosztuje i zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. A jako, że żywopłot, jeżeli chodzi o pniaki, tu starałem się je wydostać tak, żeby można by było je użyć ponownie. Natomiast czy to zadziała? No, z doświadczenia wiem, że rośliny mają bardzo duże zdolności do przeżycia i myślę, że się uda. No ale to też zobaczymy, czy ten mój pomysł odniesie sukces. Czy pamiętacie ten film o werandzie? To znaczy taki projekt werandy zrobiłem. Weranda, dodatkowe pomieszczenie, jak zwał, tak zwał, jak kto woli. W każdym bądź razie kwestia się troszkę ruszyła. Małżonka zatrudniła panią architekt, która, że tak powiem, sprawy biurokratyczne pchnęła do przodu i w tej chwili czekamy na zgody wszelkie. Także jeżeli chodzi o werandę, to ona powstanie prawdopodobnie w tym miejscu. Tutaj mniej więcej już wyznaczyłem, jakby to miało wyglądać, zarysy. A te słupki, co tutaj widzicie, to właśnie mniej więcej przestrzeń tej werandy. Niestety ja sobie wyobrażałem, bo tam jak widzicie jest południe, ja sobie wyobrażałem, że okna na południe by były, zamykane żaluzjami. Gdyby było słońce, to one miały być otwierane lub zamykane w razie potrzeb. Niestety ten plan nie wypalił, bo zgodnie tutaj z prawem we Francji, nie wiem jak jest w Polsce, na granicy z sąsiadem nie można stawiać okien. Chodzi o prywatność i takie rzeczy i w każdym bądź razie nie jest to możliwe. Także troszkę mój plan legł w ruinach, natomiast kwestia jest tego typu, że małżonka chciała, no jak chciała, to będziemy robić. W każdym bądź razie, jak będą prowadzone prace, to na pewno jakieś filmy zrobię. Tutaj jeszcze jest właśnie dużo rzeczy do uporządkowania, bo prawdopodobnie spróbuję przesadzić tutaj tą roślinkę, to znaczy przynajmniej system korzeniowy. Zobaczymy, czy to się uda. Następnie ta szopka z łupka zostanie zdemontowana. Także będzie tutaj troszkę więcej miejsca, ale zobaczymy. Jak wiadomo, plany a realia to dwie różne rzeczy. No tak jak mówiłem, w lutym rozpocząłem wszelkie działania. Jak widzicie, niektóre z tych roślin to już zacząłem przesadzać. Między innymi następny taki mój zamysł to jest pousuwać wszelkie pniaki. Tutaj już jeden usunąłem. No troszkę się zmordowałem na usunięcie jego, zeszło mi jakieś 4,5 godziny, ale finalnie po odcinaniu bocznych odnóg korzeni udało mi się go z tej ziemi wydostać. No jak widzicie, tutaj już powoli sobie jadę z planem właśnie przesadzanie tych pni, korzeni żywopłotu w to tutaj miejsce przy drodze, żeby troszkę nam tutaj zapewnić prywatności, no i żeby też uchronić się przed ciekawskimi oczami. Czy coś z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Z mojego doświadczenia wynika, że wszelkie rośliny mają bardzo dużą zdolność przeżycia. Także no jeżeli nie wyjdzie, jeżeli za rok, dwa nie pojawią się tutaj jakieś pędy nowe, no to po prostu się wydobędzie i tutaj tą roślinkę. Natomiast jest ich jeszcze 4 albo 5 bodajże. W dniu wczorajszym zacząłem tutaj okopywać i już przycinać właśnie ten pniak następny. To były jakieś właśnie przy drodze posadzone graby. Nie wiem, czy one z samopas porosły, ale po prostu jak widzicie tutaj te korzenie to strasznie grube. Tutaj ma chyba z kilkanaście centymetrów średnicy korzeń. Roboty czeka sporo. Tutaj też przy drodze nam rośnie dzika jeżyna. Ona mnie trochę irytuje tutaj. Też ją trzeba co roku przycinać. Natomiast kwestia jest taka, że przez systemy korzeniowe ona się próbuje rozpanoszyć po ogrodzie, co jest strasznie męczące. No i co roku z nią walczę właśnie. Jak widzicie, też może
powymieniam te słupki, bo tak jak widać się trzyma na słowo honoru. Te poprzednie słupki tutaj, to chyba jest dębina jeszcze. W każdym bądź razie zamierzam je powymieniać na jakieś takie właśnie powbijać, bo tak po prostu się nie trzyma prowizorycznie na ten czas zrobione. Jak widać tutaj na następnym. No ten trochę jest wbity w ziemię, no ale jest, są słupki tutaj, które po prostu sobie dyndają. Także się trzymają na słowo honoru. Także tak wyglądają plany. Jak będzie z ich realizacją, zobaczymy. Niczego nie obiecuję. Plany planami, a realia realiami. No i oczywiście wiadomo finanse, bo materiały kosztują. Pomimo wkładu pracy własnej to wszystko kosztuje. No i to też trzeba rozłożyć w czasie, żeby jakoś finansowo podołać takim wyzwaniom. Bo wiadomo, budownictwo w dzisiejszych czasach jest drogie, stal jest droga, materiały jest drogie, wszystko jest drogie. Życzcie mi powodzenia w realizacji tych planów, a jak wyjdzie, zobaczymy. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.